Dziś chciałbym pokazać, w jaki sposób wykonać profesjonalny ratusz zdjęcia w dosyć krótkim czasie. Na samym początku rozmyję skórę. Jest ona niekoniecznie dobrze to teraz wygląda. Duplikuję warstwę, klikając Ctrl+J. Następnie wybieram szum, noise i medianę. Radius 3 piksele oraz blur, rozmycie, blur, radius 5 pikseli. Następnie tworzę maskę. Tą maskę zamalowuję, klikając Ctrl Backspace, mając czarny kolor w tle. Klikam B, czyli brush, pędzel. Zmniejszyć nieco flow, hardness, opacity, tak na połowę mocy. Mam zaznaczoną maskę, zamalowuję skórę, którą chcę wygładzić. Klikając na klawiaturze kwadratowe nawiasy po prawej od literki P, mogę zwiększyć lub zmniejszać wielkość pędzla. Również samo opacity mogę zwiększać, zmniejszać, klikając na klawisze od 1 do 0. Przyspieszę nieco pracę. Oczywiście też pamiętać trzeba, że nie można przesadzić zbyt z wygładzaniem tej skóry. W tym momencie na pewno przesadziłem, ale to momencik poprawię. Myślę, że mniej więcej efekt został uzyskany. Mogę zmniejszyć opacity warstwy. 80%, może być 90%. Minimalnie, że no już jest znaczna różnica przy wykonaniu jednego efektu. Następnie pozbędę się nieco dołków pod oczami. Duplikuję warstwę, samą górę. Naciskam Ctrl+Alt+Shift+E. Tworzę jedną warstwę z wszystkich widocznych warstw niżej. Następnie wybieram łapkę, patch tool. Zaznaczam tutaj obszar, który chcę poprawić i przyciągam miejsce koloru, który chcę uzyskać. Oczywiście Content Aware jest zaznaczony. Jest to opcja dostępna w Photoshopce C, najnowszym w Photoshopie. Jak najbardziej polecam przesiąść się do najnowszej wersji. Klikając Ctrl+D wyłączam zaznaczony obszar, Selection. Tu z tej strony też poprawię minimalnie, ciekawe, nie zawsze jednak te opcje działa jak trzeba. Zmniejszymy nieco opacity, już jest znacznie lepiej. Zobaczymy to w wielkości 100%. No jest lepiej, jest jak najbardziej lepiej. Zobaczymy jeszcze, może jeszcze uda się tu poprawić. Przesadzić.
No jest super. Teraz poprawimy cień. Jest zbyt ciemny. No, cała twarz tak wygląda to najlepiej. Oczywiście wybieramy tutaj z opcji krzywe. Rozjaśniamy je w takim kolorze, żeby nasz cień jest dosyć jasny, przyjemny. Następnie maskę też Ctrl Backspace, zamalujemy na czarno. I rozjaśniamy. Mieszamy opacity na 20%. Myślę, że ok. Rozjaśniamy cały nasz cień. Oczywiście klikając X możemy zmienić kolory od razu czarnym. Zamalować. Oczywiście teraz to jeszcze poprawimy. Nie wyjaśniłem zasady działania maski tutaj. Maska to dodatkowa warstwa na warstwie, która składa się z czarnego i białego koloru. Biały kolor widzimy, a czarny jest zakryty. Jest to nasze znaczenie. Klikając Ctrl na masce widzimy, które elementy są widoczne. No, tak samo jak stworzyliśmy maskę tutaj skóry. Te elementy są widoczne. Następnie wracając do pracy, masz maskę nieco splurujemy. To jest znacznie lepiej. Zawsze można jeszcze wrócić i ustawić mniejsze opacity. Ups. Od razu cień jest jaśniejszy. Z tym elementem, jaki chciałem tu zrobić, jest to wycięcie tła. Znaczy Ctrl-Shift-E, tworzę sobie nową warstwę, wybieram Magic Wand Tool, jest to różdżka, tolerancja 20%, tylko klikając, trzymając Shift, wybieram drugą opcję, to zaznaczam elementy do bieżącego zaznaczenia. No mniej więcej jest to tak, jakbym chciał. Klikam więc maskę. Tworzymy maskę. Klikam 2 razy na obrazek maski. Wybieram Gradient Overlay. Stworzę warstwę takiej samego koloru jak była. Nie będę tutaj wymyślał nic. Następnie wrócę jeszcze do maski. Wziąłem Refine Edge, Smart Radius, Smooth, nieco to wygładzę, będę jaki kontrast, zawsze mogę poprawić. Tutaj się włosy zaczynają. Zazwyczaj to robię to opcją Refine Edge. Poprawiam krawędź włosu żeby automatycznie wykryło opacity. Usunę warstwę, prawym przyciskiem myszy mogę wziąć Delete. Delete Layer. Nie. Delete. Tak. I stworzę nową maskę. Jak widzimy,
Idealnie opcja Refine Edge wykryła nam tutaj włosy. Ręcznie było bardzo ciężko uzyskać ten efekt. No możliwe oczywiście, ale ciężko. Tutaj mamy w jednym kliknięciem myszki gotowy efekt. Klikając brush, niektóre elementy jeszcze poprawię ręcznie. O, przesadziłem w tym. Kolejną rzeczą, jaką muszę usunąć, jest są włosy tutaj, tu oraz na łuku. Do tego użyję opcji łatki. Znaczy ten obszar. Chcę poprawić i użyję, przesunę obszar, pozbyć się włosów. Oczywiście te włosy widać, bo one są na drugiej warstwie wyżej. Ale jeśli pozbędziemy, tak samo jak tutaj. Tutaj może do tej warstwy, co robię dołeczki, stworzę maskę. Tak, ona szybko. Żeby tutaj nie motała. Tutaj opcja smużenia jak najbardziej to jest smudge tool. Przydałby się jak najbardziej. Nie zawsze jest jednak dobra, bo zbyt rozmazuje. Trzeba to robić z umiarem.
wręcz nienaturalnie. Tutaj bardzo... Stosuję warstwę dodatkowo Ctrl-Shift-N, tworzy nową warstwę. Drobny problem zawsze jest z takimi włosami, jak się je usuwa ze skóry momentami. Tu zjaśnię skórę samą brushem ręcznie. Klikając Alt mam próbnik, szybko próbkować kolory sąsiednie. A następnie ja na opcję Blur, Gaussian Blur, nieco, niedużo, ale rozmyję to i mogę zmniejszyć opacity. No to jest taka korekta szybka, no nie jest to najlepsza opcja, ale działa jak najbardziej. No w miarę jest, wydaje mi się, na potrzeby tutorialu jest ok. Można się bardziej w tym bawić, ale szkoda czasu. Następnym elementem, jaki... A jeszcze tutaj włosy na uchu mi się schowały. Tak, to też poprawię. Łatka myślę, że tutaj jak najbardziej wystarczy. Zobaczyć obszar. Myślę, że jest ok. Tutaj krawędź może mi się nie podoba. Po prostu zrobię to brushem, będzie szybciej. Tak. Ctrl-Shift-I. Wracam do znaczenia. Zaznaczyłem sobie warstwę tła. I tutaj na to zaznaczenie mogę sobie pracować na poprzedniej warstwie. Że tu nic nie będzie wystawać. Przesadziłem. Już jest znacznie lepiej. Kolejnym elementem, jaki chcę tutaj użyć, to pędzel korygujący. Gdyby zakładać to szybko.
razu usunę jednym kliknięciem. No, myślę, że jest ok. Poprawię jeszcze kolorystykę niektórych elementów. Ustal przykład tutaj. Wybieram Selective Color. Zamaluję warstwę i pędzlem maska na ustach jest utworzona. Kolor jest intensywniejszy teraz. No to teraz stworzymy jeszcze warstwę dla oczu. Czekaj i warstwę dla włosów. Bardzo szybko można i kolor włosów zmienić. Ostatnim elementem, jakim chcę utworzyć, to wyostrzenie tego. Klikam Ctrl-Alt-Shift-E, tworzę jedną warstwę z całości. Wybieram filtr, inne, pass na 8 pikseli. Sobie tutaj opcję Overlay, nakładka. Zmniejszam opacity do 50%. Tworzę maskę na tym i wybrane elementy wyostrz. Oczy, usta, włosy. I to jest gotowy efekt. Dla porównania pokażę, jak wyglądało zdjęcie przed i jakie po. Jeśli podobało się Wam, zapraszam do subskrypcji, komentowania. Jeśli potrzebujesz wyjaśnienia konkretnej opcji, to pisz.
Cześć, pozdrawiam.